FNAF jest w miarę niejasną grą w wielu tematach, ale taka największa tajemnica, w której fandom nie może po prostu dojść do porozumienia, to ilość ofiar. Gry zdają mi się sugerować, że ofiar było dużo, 10, 15, 16, ale wszystko to kłóci się z zakończeniem FNAFa, bo we FNAF 3 w Happy's Day pojawia się 6 ofiar, jest jeden zestaw 5 ofiar plus marionetka, dlatego powstaje dużo dyskusji, czy to jest nawiedzone, ile rzeczywiście było zabójstw, czy zabójstwa z gazet, zabójstwa z go, save them, czy to jest to samo zabójstwo, czy to jakiś symbolizm itd. Ciężko stwierdzić, co tu się dzieje. FPS potem rozwinął całe zakończenie FNAFa, bo Springtrap przeżył, marionetka poleciała dalej, Fantimy zostały stworzone, ale ogólnie dużo to nie zmienia, tylko przedłuża nam odrobinę historię. Dzisiaj skupimy się tylko na tej kompletnej fabule FNAFa, czyli od 1 do 4. Co się dzieje z ofiarami z tej części historii, bo Fantimy to trochę odrębny temat, osobny zestaw ofiar, albo nie ofiar, może AI. W kompletnej fabule możemy mieć maksymalnie 17 ofiar dzieci, licząc wszystkie informacje, które mamy do dyspozycji. Mamy śmierć dziewczynki marionetki, mamy śmierć ugryzionego dzieciaka, ale mamy też 3 seryjne morderstwa 5 dzieci każdy. Mamy informacje z gazet z jedynki, mamy save them i mamy go. Są jeszcze ofiary w dorosłych, ofiara ugryzienia, poprzedni stróże nocniwe FNAF 1, możliwe, że ofiara awarii sprężynowych zatrzasków itd., ale póki co oni nas za bardzo nie interesują. 17 ofiar ja zwykle skracam do 16, bo jak zawsze mówię, według mnie ugryziony dzieciak to Golden Freddy, więc on byłby częścią jednej z piątek. Uważam, że ofiar w dzieciach było łącznie 16. Dziewczynka marionetka i 3 zestawy po 5. Jakkolwiek nie spojrzę na te wydarzenia, nie ma tutaj nic sugerującego, że przynajmniej 2 z nich to samo morderstwo. Dla przykładu ludzie mówią, że go jest symboliczną reprezentacją wydarzeń z gazet, które jakoś mocniej zwracają uwagę na Foxy'ego, czy coś takiego. Inna mówi, że minigierka Save Them jest związana z jakimś wyciągnięciem ciał z animatroników. Są to jakieś wymówki, ale mnie osobiście nie kupują zbytnio. Nic nie przemawia za tym, że to są te same wydarzenia. Albo te same ofiary przynajmniej. Każde z tych 3 wydarzeń jest wyjątkowe, unikalne w porównaniu z resztą, bo takie zabójstwo z gazet polega na tym, że dzieci zostają zaciągnięte do pewnego pokoju, uznajmy zawsze, że to safe room, bo gazety sugerują, że morderstwo nie było uwiecznione na kamerach, a w safe roomie nie ma kamer. Scott walnął tutaj taki lekko zamieszany wątek, bo najpierw 2 dzieci została zauważona na kamerze, że wchodzi do tego pokoju, a potem było łącznie 5 zaginionych, według mnie mogli oni zginąć w różnych miejscach. Jak na ten moment jest to jedyne miejsce, w którym mógłbym połączyć ugryzionego dzieciaka z piątką, ale poza tym to ogólnie taka jest wizja. Dzieci zaciągnięte do safe roomu i zabite w innych miejscach, wszystko powiązane ze sobą, pojedyncze morderstwo 5 dzieci. Drugie wydarzenie to go. Morderstwo znowu 5 dzieci, które miało miejsce pod piracką zatoczką Foxy'ego. Dzieci się bawią, William wchodzi, dzieci nie żyją, William ukrywa się za zatoczką. Teorie głosiły, że dzieci znajdowały się w ślepym punkcie kamery w pirackiej zatoczce i choć nie jest to zbyt istotny wątek, wiele nie zmienia, to lubię tą interpretację. Słyszałem teorię, że to symboliczne ofiary, że to wszystko dzieje się jakby oczami ofiary Foxy'ego czy coś takiego, żeby tu pokazać, że pierwszy Freddy coś tam zabili, ale nie kupuje mnie to. Słyszałem też teorię, że William po prostu przerzucał ofiary po lokacji, zabił je w safe roomie, przyszedł pokazać Foxy'emu z jakiegoś powodu, zawrócił do safe roomu i nigdy ofiar później nie znalazł. Tak, bardzo realna teoria. Ale nie, dla mnie to po prostu druga 5 ofiar. Incydent go doprowadził do tego, że Foxy przestał działać i zastąpili go Mangle jeszcze zanim pojawił się Toje. Trzecie wydarzenie to Save Them. Następne morderstwo Williama i nie da się go powiązać w żaden sensowny sposób z poprzednimi, bo ten dzieje się literalnie w innej lokacji. W Nowym Freddy's. Pierwsze 2 zabójstwa to najpewniej jedno i to samo miejsce. Jedyne rozwiązanie to to, że wyciągnęli ofiary z robotów, a nie ma to żadnego sensu i powodu, to tylko wymówka, żeby powiedzieć, że było mniej ofiar. Według mnie ofiary nawiedzają animatroniki następująco. Ofiary z morderstwa z gazet to główny zestaw ofiar, oldy, które potem zostają przebudowane w klasyki, ten najważniejszy zestaw wraz z Golden Freddym, dzieciaki z Happy's Day. Ofiary z go to easter eggowe postacie z FNAF 2. Po śmierci nawiedziły dużo śmieci z lokacji, zapasowane do szkielety, JJ, która prawdopodobnie wtedy jeszcze działała. No i więcej śmieci, które nie działają jako rzeczywiste animatroniki, więc trzeba było improwizować, nie mają jakichś takich zwyczajnych animatronicznych ciał. Większość z nich nie może normalnie atakować. Jeden z nich zamiast nawiedzać jakiegoś animatronika, to kontroluje Paper Boya, żeby pokazać swoją obecność. No i trzecie to ofiary z Save Them, czyli toy animatroniki. To są nowe, więc nie mogły być nawiedzone wcześniej. No i w ich lokacji miało miejsce morderstwo, więc
Nic głębszego ponadto. Jedyny moment, w którym wszystkie ofiary znajdowały się w jednym miejscu, to FNAF 2. Tylko samo zinterpretowanie, kto gdzie jest, kto kogo nawidza, to jeszcze za mało, bo wciąż pojawia się problem, który ludzie mają z tą teorią 16 ofiar. Ofiar nie może być tak dużo, bo wszystkie ofiary powinny zostać uwolnione we FNAF 3. Mamy Happy's Day, mamy jedno wielkie uwolnienie. Dlaczego więc miałby Scott wprowadzać 10 nowych ofiar w dwójce tylko po to, żeby o nich zapomnieć w trójce? Wydaje się to totalnie bez sensu i właśnie ta jedna rzecz stwarza masę dyskusji związanych o ilość ofiar. No ale mimo wszystko, jak się temu przyjrzeć, Happy's Day tak naprawdę nie obala nam teorii 16 ofiar. Nawet sugeruje nam dokładnie 16 ofiar. Według mnie Scott miał parę różnych pomysłów, dla których dodał więcej ofiar w dwójce. Na pewno głównym wątkiem do pierwszej piątki było to, że Scott chciał więcej postaci, które nas atakują, bądź co bądź mamy 11 przeciwników w całej grze. Drugi zestaw, czyli te easter eggowe postacie, istnieją głównie po to, żeby gra miała jakąś zagadkę. Żeby były easter eggi, które trzeba rozwiązać, żeby trzeba było połączyć wydarzenia, które animatronik jest nawiedzony przez którą ofiarę. Według mnie wszystko, co tam się dzieje, lekko sugeruje nam poprzednią restaurację, że w poprzedniej restauracji nie było za dużo animatroników, więc ofiary nie mogły nawiedzić za dużo postaci, dlatego mamy tą JJ, dlatego mamy te Shadowy i coś tam endoszkielet. I to wszystko w jakiś sposób nawiązuje do tej starej lokacji. No i oba zestawy dodają też trochę głębi w Purple Guy'a, bo to nie był jakiś pojedynczy czyn, zabójstwo piątki do domu, ale on ciągle zabija, ciągle wraca, co dopiero we FNAF 3 dostało swój własny cytat. Dowiadujemy się, ile ofiar jest uwięzionych z winy mordercy i ogólnie wszystko smutno, niefajnie, ale nie zmienia to faktu, że ci tutaj są uznawani za poboczne ofiary, bo wciąż fokus idzie na główną piątkę z Happy's Day, główną szóstkę. Tymczasem warte uwagi jest to, że w Happy's Day balony reprezentują ofiary, które zostają uwolnione, balony odleciały, wszyscy są szczęśliwi, no i fajnie. Póki nie skończymy Happy's Day, to balony stoją w tym pokoju, reprezentując, że ofiary wciąż są uwięzione. Ale plot twist polega jednak na tym, że Happy's Day nie ma 6 balonów, a dokładnie 16. Fokus jest na 6, bo 6 jest ważna, bo główny zestaw ofiar. Ale mamy gdzieś tam w tle, z tyłu, pozostałe dokładnie 10 balonów, co idealnie pasuje nam do teorii 3 zestawów po 5 ofiar. Tylko jaka jest rola tych ofiar fabularnie? Według mnie chodzi o pomoc dla tego głównego zestawu. Taki Shadow Freddy pojawia się we FNAF 3 i prowadzi animatroniki w stronę mordercy, próbują im pomóc go zabić. Mamy też 2 zestawy innych postaci w minigierkach. Postacie, które kontrolujemy, które zbierają i rozdają ciasto. Poza marionetką jest ich dokładnie 5 i w minigierkach mogą przybrać różne formy, ale skoro jest tam wśród nich Shadow Bonnie, to uznaję, że ci, którzy rozdają ciasto, to easter eggowe postacie. Potem mamy drugi zestaw, czyli dzieciaki z maskami Mediocre Melodies. Uważam, że ci tutaj nie mają nic do roboty, więc po prostu biorą udział w przyjęciu, aby, nie wiem, wesprzeć całe to wydarzenie, aby dołożyć więcej ludzi do tego przyjęcia urodzinowego, coś takiego. Ma to sens, wydaje mi się. Ale łącząc jedno i drugie, wszystkie postacie w jakiś sposób pomagają w przygotowaniu Happy's Day. Happy's Day jest skierowana do tej głównej piątki, ale pomaga wszystkim ofiarom się uwolnić. Wszystkie 16 balonów odlatuje pod koniec. Wszystkie te ofiary zostają uwolnione w Happy's Day i nie zostawia to żadnej dziury, żeby jakieś wątki były niedokończone czy coś takiego, ale nie. Wszyscy zostają tu uwolnieni. Także tak jest moje zdanie na temat ilości ofiar we FNAFie, tego kto kogo konkretnie kontroluje. Bardzo nie lubię teorii, że Shadowy to ofiary sprężynowych zatrzasków, bo poza samą ideą, że taki event się wydarzył, to mimo wszystko nic innego tego nie sugeruje. A Shadowy należą do piątki steregowych postaci i robi mi to znacznie więcej sensu, żeby oni należeli do grupki 5 ofiar z Go Go Go. Według mnie ofiar było 16, 3 różne morderstwa po 5, gazety Go 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 Save Them i osobno od nich wszystkich dziecko marionetka. Nawiedzają oni główną piątkę i steregowe postacie FNAF 2, te animatroniki, no i samą marionetkę w dokładnie tej kolejności. Celem całej historii jest Happy's Day. Musi to zostać wykonane w ten specyficzny sposób dla tej piątki ofiar, ale pozostałe ofiary też są związane z tym wydarzeniem, pomagają marionetce to wszystko zakończyć i wszyscy odchodzą. Są 16 balonów, które na koniec Happy's Day'a odlatują w nieznane. Nieważne, że my sami widzimy ich tylko 6, bo fokus jest na 6. Taka jest właśnie moja teoria na temat wszystkich ofiar dzieci w fabule od FNAF 1 do FNAF 4.